No my tak mamy, Europejczycy, nie? My mamy zupełnie inny sposób myślenia i nauki. Europa bardziej uczy tak ogólnie, żeby człowiek sam mógł myśleć, a tutaj tak się uczy jednokierunkowo. Taka jest różnica, one też lepsze pod pewnymi względami pamięć. Bardzo dużo jest wakacji, bo wakacje już się, proszę Państwa, zaczęły. Jak powiedziałam, z końcem maja kończy się szkoła. Czyli czerwiec, lipiec, sierpień i połowa września to są wakacje. 3,5 miesiąca. No i oprócz tego w ciągu roku po tych egzaminach to też 2-tygodniowe wakacje po każdym egzaminie. Także no jest tutaj sporo wolnego. Wiem, że tu dzieciaki z Europy to zazdroszczą, że tu tyle wakacji jest. Ale to też, proszę Państwa, ze względu na temperaturę tutaj inaczej życie się układa. Można powiedzieć, że tak funkcjonuje na dwie raty. Czyli wstaje się bardzo wcześnie, potem jest przerwa wypoczynkowa od 1 do 16 mniej więcej. Kiedy ludzie jedzą, śpią, odpoczywają sobie, to największe upały w ciągu dnia. Później, proszę Państwa, znów bardzo późno chodzą spać. Czyli tak 2 razy w ciągu doby sobie dosypiają, posypiają. No i stąd inne tempo życia też. No a ciekawe, takie przerwy te poczynkowe są cały rok, ale na przykład instytucje budżetowe, takie jak banki, urzędy miasta, sądy i tak dalej, to latem pracują do 13 tylko i dalej nic, więc jak człowiek pracuje i potrzebuje coś załatwić, to nie ma szansy, to trzeba wolno wziąć, żeby rano iść i coś załatwić, więc jak widzicie, wszystko ma swoje plusy i minusy. No to tam sprzedają nam mieszkania i za te mieszkanie już się nie płaci żadnego czynszu. Jak się kupuje mieszkanie, jest się właścicielem, to się płaci media, nie żadne czynsze. Jak jest potrzeba, żeby to odremontować, no a widzicie, no po co mieliby to remontować, jak to stoi, czy i nie cieknie. Więc jak przyjdzie potrzeba, że na przykład bank się uszkodził, czy coś tam takiego w tym stylu, że naprawdę trzeba remontować, to wtedy się właściciele składają na ten wspólny remont. Nie ma czegoś takiego jak czynsz. Natomiast zobaczcie, takie blokowiska przeważnie są zamknięte jakimś ogrodzeniem czy murem. No to są takie, no też kilka, oni się tu lubią zamykać ludzie. Zauważyjcie się, jaka jest panorama Tunisu. Naprawdę przepięknie jest położone. No i z tego wiaduktu, kochani, rozejrzyjcie się, zobaczycie cały Tunis. Dookoła to wszystko Tunis. Jesteśmy przy porcie handlowym Rabes. Pod nami Morze Śródziemne, a za drogą, widzicie już droga morska w prawo i w lewo pnie, za tą drogą jezioro tuniskie. Podoba się? Coś cicho.
I ona specjalnie dla Państwa jest nieschodzona. Bo prawdziwa tunezyjska herbatek alżyrska. To zaczyna. Sala modlitewna dla mężczyzn, na górze sala dla kobiet. Po Państwa lewej stronie pokój dzienny dla kobiet, gdzie mogły jakieś sobie domowe robótki robić. Oczywiście te panie nie pracowały, bo miały służbę, więc jakieś tam takie zajęcia. Z tyłu za mną, proszę Państwa, gabinet Mohameda Annami, to oryginalnie się to zbiorę do dokumentami, które on tworzył.
pomnik Habib Bourguiba na koniu, widzą Państwo przed nami po prawej, po lewej, zaraz za fontanną. My tutaj przejedziemy, dopiero dalej staniemy i pójdziemy na pieszo do Lubinu. No. Cuba, Jamaica, South Africa. Tyle przeszło. Qu'est-ce que tu regardes, du malien? Malien? Ok, madame, faites comme tu veux. بدك 10 لير Ah, ل 20,000 عم شرف كيف؟ قربكم الشعب.
dobra, Renia. Wracamy z tej wycieczki. Jak byś ją oceniła tak w skali 1 do 5? Czy warto było, czy nie warto było? No 5. 5 dajesz? Ja daję 5. No to ja bym nie dał 5, ale nie wiem. Zależy za co, ale ja- ogólnie mnie się bardzo podobało. Ja bym dał tak. No dobra, to ja bym dał ze 3. No to rozbijmy to na takie. Przewodniczka od 1 do 5. No 3. A widzisz. No, Ogólnie fajnie. no dobrze. Teraz tak. Sidi Busai. 5. A co Ci tam najbardziej podobało? Wszystko. Mnie się ten dom podobał, Mnie się wszystko podobało. a same miasteczko to tak, No ładnie. że tak też. powiem, nie urwało mi nic. A nieprawda. Tak? Bardzo takie urokliwe, ładne. No dobra, okej, no. Kartagina? No też 5. O Jezu, słabo, przecież nie byliśmy w muzeum, nie zwiedzali, jakby człowiek nie wiedział niczego o historii, to by zobaczył No kupę. właśnie o tą historię mi chodzi, że jednak zobaczyłeś to naocznie. No zobaczyłem, ale jakby ktoś nie wiedział, to by się niczego nie dowiedział, bo skąd taki laik może poznać, czy to są ruiny Kartaginy, czy to na przykład Beduini piece tam mieli albo jakieś. No dobra, okej, no dobra. Ale to mówisz ogólnie o tych termach Antoniusza i Tak, no dobra, tak. no dobrze. A Tunis? No wiadomo, 5. Wiesz co, chyba coś wypiłaś w tym Tunisie. Nie. Ale co Ci się najbardziej tam podobało? Medina mi się bardzo podobała. Ten główny prospekt bardzo mi się podobał. Zaskoczyło mnie w ogóle, bo spodziewałam się czegoś Prospekt to jest w No. Moskwie. Tam Ale jest, może być bardzo, aleja. bardzo mi się podobała. No Bardzo dobra, no przyjemnie. okej, no to Ty dajesz 5, ja daję 3 na 5. Dlaczego? No już powiedziałem Ci dlaczego. A Medina to wiesz, ja mógłbym wejść na chwilę i zobaczyć, to nie są moje klimaty. Pewnie to jest kolorowe wszystko, ale tam... Ale barwne, kolorowe, nikt cię nie zaczepia, nie są na No nie, to nogi. trzeba powiedzieć, że w porównaniu na przykład z Egipcjanami, to oni są bardzo grzeczni. wykwintni, wręcz uprzejmi i kulturalni. Nie ma takiego natarczywego chamstwa i zaczepiania ludzi. No dobra, no to też 5 na 5, a daję 3 na 5. Dobra, dzięki.